Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Nadszedł czas, aby zająć się moim wspaniałym FSO 125P Kombi w wersji angielskiej. Czas mija bardzo szybko, mamy już końcówkę stycznia, a ja muszę przygotować auto do nadchodzącego sezonu, aby legalnie można było poruszać się nim po drogach. Bo jak do tej pory widzieliście, auto podróżowało ze mną na różne zloty na lawecie, ale w tym roku obiecałem sobie, że będę jeździł nim już na kołach. Więc muszę przygotować auto, aby przeszło legalnie przegląd, opłacić podatek drogowy i oczywiście ubezpieczyć. Także jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, aby auto mogło wrócić na drogę. Także wprowadzam auto do garażu, podnoszę je na podnośniku, no i zobaczymy razem, co jest do zrobienia, jakie usterki trzeba poprawić, aby auto przeszło przegląd i żeby nie wstydzić się u diagnosty stanem auta. Więc otwieram garaż i biorę się do pracy. No dobra, auto mam już na podnośniku, więc zobaczmy, jak to wygląda wszystko od spodu. Na pierwszy rzut oka widać ostatni tłumik, jest dziurawy, także totalnie się nie nadaje. Trzeba go wymienić. Idziemy dalej. Widzimy kolejne dziury i zardzewiały wydech środkowy. Widać, już był naprawiany. Tutaj z przodu też już jest cały dziurawy i przepuszcza spaliny, więc jak najbardziej to wszystko jest do wymiany. Będziemy zakładać nowy wydech. Z przodu znowuż mamy tego typu problem, że jest duży wyciek oleju. Widać, że kapie tutaj na łączeniu silnika i skrzyni biegów. Cała miska olejowa jest mokra, także najprawdopodobniej wyjmę sobie silnik na zewnątrz, będę miał wtedy wygodnie dojście do całego sprzętu i będę wymieniał wszystkie uszczelki, uszczelniacze, tak aby silnik był w miarę suchy, no i żeby nie straszył tym olejem. Jak widać, wszędzie jest mokro, nawet tutaj widać kolektor ssący, również jest cały mokry, zapocony w benzynie i w oleju, więc to wszystko należy uszczelnić, aby przeszedł normalny przegląd techniczny. Także jest sobota, ja mam niecałe 2 godziny czasu wolnego, więc zabieram się do pracy. I w pierwszej kolejności demontuję te zardzewiałe 2 tłumiki, końcowy oraz środkowy, a następnie przejdę i będę demontował prawdopodobnie wał napędowy oraz wszystkie śruby od spodu do przygotowania do wyjęcia skrzyni biegów. Czasu mam dzisiaj bardzo mało, a jest sporo zardzewiałych śrub, które muszę odkręcić, więc biorę się szybko do roboty, aby jak najwięcej zrobić w dniu dzisiejszym.
No i dobra, wydech już wyleciał, więc mogę teraz przejść do demontażu wału napędowego. Zacznę od 3 śrub, które tutaj łączą z przodu wał napędowy ze skrzynią biegów. No i dalej odkręcę go od tylnego mostu i będzie wał zdemontowany. Ok, wał już zdjęty, więc mogę przejść teraz do skrzyni biegów. Tutaj muszę rozłączyć linkę od prędkościomierza, linkę od sprzęgła, odkręcić ten samolot, który trzyma układ wydechowy do skrzyni biegów, no i jeszcze jakieś tam parę śrubek. No i wydaje mi się, że skrzynia od dołu będzie już uwolniona. Będę mógł wtedy spuścić samochód i zacząć kręcić od góry pod maską. No i mam już mniej więcej od spodu skrzynię biegów uwolnioną. Wszystkie widoczne śruby odkręciłem, odłączyłem też masę oraz przewody od włącznika od światła wstecznego, więc teraz mogę opuścić samochód i zobaczyć, co jest do zrobienia jeszcze pod maską i co w dniu dzisiejszym uda mi się odkręcić. Auto opuszczone, więc szybki rzut oka, co mam do zdemontowania, aby uwolnić silnik i skrzynię biegów, więc na pewno trzeba wyjąć akumulator, filtr powietrza, spuścić wodę z układu chłodzenia, pozbyć się chłodnicy oraz wentylatora, więc mam co kręcić, zabieram się do pracy, no i działam dalej. Odkręcając obudowę filtra powietrza, zastanawiałem się, jak to było 25 lat temu, kiedy takie operacje przeprowadzało się pod blokiem w kilka godzin, wymieniając silnik na drugi. I wydaje mi się, że w Fiatach z kierownicą po lewej stronie jest to wiele prostsza rzecz do zrobienia, ponieważ tutaj mamy przeniesione wszystko na drugą stronę, to znaczy chodzi mi o serwo, które
jest tuż nad kolektorem wydechowym i wydaje mi się, że najpierw będę musiał odkręcić właśnie serwo z pompą hamulcową i odchylić je na bok, aby dojść chociażby do śruby, która jest pod serwem, żeby zdjąć tą osłonę i później, żeby zdemontować kolektor wydechowy, bo chyba to się nie zmieści, aby wyjść z tym silnikiem do góry. Oczywiście cały czas zostaje mi do zdemontowania wiatrak z chłodnicą, trzeba spuścić wodę, ale dzisiaj już czas mi się kończy powoli, także ja będę kontynuował pracę przy wymontowaniu silnika z Fiata w tygodniu, a Wy zobaczycie ten efekt w jednym z kolejnych filmów na moim kanale. Wtedy silnik będzie już wyjęty i będę mógł przystąpić do jego uszczelnienia i oględzin. Pewnie też przeprowadzę mały serwis i wymienię pasek rozrządu. A na dziś to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.